Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Hondurasie. Jak już wiecie, jechaliśmy ze stolicy w ostatnim odcinku na północ kraju nad Morze Karaibskie. No i jesteśmy w La Ceiba, tak się nazywa ta miejscowość. Marika ma jeszcze zajęcia, ostatnie, godzina jej została, więc ja postanowiłem, że idę przejść się nad morze. Zobaczę, jak wygląda to miasteczko w dzień, bo wczoraj przyjechaliśmy w nocy, więc nawet nie widzieliśmy, jak to wygląda. Więc ja idę się przejść, zobaczę, jak wygląda woda, bo to są Karaiby w końcu. Też wam ostatnio wspomniałem, że tutaj można, na tych terenach Hondurasu, można spotkać sporo czarnoskórych mieszkańców tego kraju, co jest bardzo mało spotykane w innych częściach, powiedzmy na południu. A to wszystko przez to, że ta część Hondurasu i tutaj do góry jeszcze, jak popatrzycie na mapę Belize, to były wszystko kolonie brytyjskie. A wiadomo, tam gdzie Brytyjczycy, to też niewolnicy. I oni zwozili na te swoje kolonie mnóstwo czarnoskórych mieszkańców Afryki. No i też tak było tutaj, na tych terenach. Jak na razie to bym nie powiedział, że jestem na Karaibach, ale też nie ma co myśleć o tym miejscu jako Karaiby, gdzie mamy w głowie piękne plaże, wyspy i to są karaibskie klimaty. Tutaj bardziej życie płynie normalnie. Inna sprawa związana z Brytyjczykami tutaj, to wielu ludzi mówi po angielsku. What's up, bro? Everybody! No widzicie? Cool! Chłopak jest 12 z kawałkiem. La people siempre está. Chłopak ma już dobrze. Marika kupiła sobie kartę SIM już w stolicy, a ja potrzebuję drugiej. I widzę, że tutaj na ulicy pan sprzedaje Claro. Tutaj najlepiej działa, więc ja spróbuję podpytać pana po hiszpańsku, po ile ma i jakie ma pakiety. Jest! Biorę, będzie 150 lempiras, czyli 23 zł za 12 GB na tydzień czasu będzie karta działała, a później można sobie doładowywać więcej. A tak się podróżuje w Hondurasie, na pace samochodu. Często można to zobaczyć tutaj. Jest godzina 14, wyszłam właśnie z domu, skończyłam wszystkie zajęcia na dzisiaj i dołączam już teraz do Marcina, ciesząc się popołudniem w Hondurasie. Trochę lepiej tutaj się czuję niż w Tagachiculpa, o, jak zwał, tak zwał, w stolicy kraju. Trochę bezpieczniej, ale może to tylko takie po prostu pierwsze wrażenia teraz, bo jestem na takiej trochę, mam wrażenie, bogatszej dzielnicy. Dookoła wszystkie posesje mają druty kolczaste. Albo dosyć wysokie mury, albo druty kolczaste. I tu kolejny drut kolczasty. Tutaj posesja obok znowu. Z tym poczuciem bezpieczeństwa to tylko chyba pierwsze minuty. Teraz jak już na tą główną drogę wyszłam, to już trochę inaczej. Te wszystkie samochody, widzicie, są przyciemnione. Nie widać, czy ktoś siedzi, czy ktoś patrzy, czy ktoś chce cię zaraz zaatakować na przykład. Myślę, że teraz już po Brazylii jestem bardziej przeczulona na takie rzeczy. Aczkolwiek, no mówię, nie należy tracić jakieś tutaj poczucia tak bezpieczeństwa, że jest już ok, po prostu iść i nagrywać i sobie wszystko robić, co się chce. No bo to nie jest taki kraj, wydaje mi się, choć mówię, naprawdę wydaje się tu spokojnie. Co też rzuca się w oczy, większość samochodów jest obdrapana. Przed chwilą mijałam karetkę, no to z każdej strony była klepana, nawet klamki w niej nie było. O, takie właśnie druty, co tutaj leży na ziemi teraz, to mocują sobie na ogrodzeniach. Ten może musiał gdzieś spaść skądś. Szyby poprzykładane tekturą, żeby się nie nakrzywało. Idę, patrzcie, co leży na podłodze. Co to jest? 5 centimos. O, to stąd te pieniądze. Tu mamy jakiś bazar z ubraniami. Chyba do tego Marcina to trochę później dojdę. Chwilę pochodziłam, ale te budki się ciągnęły tak jakby w stronę już morza. A gdzieś Marcin, mówię, na mnie czeka, tylko trochę kawałek dalej. Więc wyszłam, ale na przykład był fajny secik. Bluzka i spódnica za 460 lempir i to jest jakieś 76 zł. Więc jeśli to będzie jeszcze otwarte, a będziemy wracać wcześniej, to myślę, że może sobie to kupię. Tu jaka ładna uliczka, akurat prowadząca prosto do morza. Jest Pizza Hut, z głodu nie umrę. Tu kolejny jakiś sklepik z ubraniami, więcej tego niż w Nikaragui. Trochę jak jakiś leptak w Polsce. Gdzie się idzie, ciągle jakieś, mówię, sklepiki. Przed chwilą trochę się wystraszyłam. Pan na ulicy stał z bronią i sobie pomyślałam, że może, no nie wiem, że może coś ode mnie chce, a to był pan z ochrony, ale w ogóle nie wyglądał jak pan z ochrony. Jeszcze zapytał się mnie, co ja chcę, czego szukam. Także trochę ja się wystraszyłam, ale mówię, a on po prostu pilnował sklepu. No, te bronie jednak takie odstraszacze. Wczoraj uciekliśmy ze stolicy dla lepszego powietrza tutaj, a wcale też nie jest lepsze, to znaczy jest lepsze. Te normy mimo wszystko są jeszcze 4-5-krotnie przekroczone. Także no jest tak widać szarówka, to nie jest czyste niebo, zero chmur, tylko po prostu tutaj tak jakby smog cały czas.
Ja czuję na przykład w gardle, że mnie cały czas drapie, więc tak zastanawiamy się, czy jutro jechać na te wyspy. Gdzieś przeczytałam, że na tej jednej większej wyspie jest już lepsze powietrze, tutaj na tej mniejszej podobnie jak tutaj w mieście. Doszłam już do morza, teraz muszę poszukać Marcina. Spokojnie tutaj, nie za dużo się dzieje, jacyś panowie sprzedają mango, a poza tym nic. Jakiś mały samolocik leci. Marcin miał gdzieś na mnie czekać, nie odbiera telefonu i sprawdziłam go na znajdź w iPhone'ie. I słuchajcie, dokładnie siedzi w tym miejscu, co mi aplikacja w iPhone'ie pokazała. No, a przechodziłam przed chwilą tamtędy, tylko z drugiej strony i nie wpadłam na to. Myślałam, że siedzi na molo i tam czeka. On siedzi tutaj w takim lokalnym. Jestem. Halo, halo. Na filmie jeszcze siebie obejrzycie, a raczej nas. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy telewidzów. Widać, że ta część Hondurasu to wysportowani ludzie. Ładnie leci. Kręcimy się po mieście, tu można spotkać jakiegoś zegarmistrza, a Marika przy okazji kupiła sobie ciasto za 20, czyli 3 zł. Jak? Dobre? Zaspokoi obiad? Doszliśmy do miejsca, gdzie można znaleźć jakieś lokalne rzeczy do zjedzenia, produkty, jakieś dania. Z jednej strony Marika zajada się dalej ciastem. Tutaj też są jakieś budki, jedna otwarta, tam jest druga. No zaraz tutaj przeszperamy. Tutaj widzę, są jakieś słodkości, bardziej na słodko. To na słodko to Marika. Marika jest taka, że lubi słodko. Ja to wolę normalne. Szukamy jedzenia i trafiliśmy na jakiś lokalny market. I widać, że tutaj sprzedają mnóstwo ciuchów, butów. Pani się tutaj chowa, uśmiecha, że nie chce być nagrywana. O, wychodzimy. Może jakieś jedzenie w końcu będzie. Weszliśmy do sklepu, bo zobaczyłam coś na wystawie, a tu dla mnie nic, za to Marcin się obkupuje. Mogę jechać do Acapulco, patrzcie. Jeszcze mamy tutaj... Ładna, ładna. Jeszcze 2 rzeczy Marcin sobie wziął. Spodenki. Takie ładne spodenki do surfowania, nie surfuję, ale do nurkowania. Taka koszula, druga. Wcześniej tutaj szłam, pokazywałam wam te sklepiki, co się okazuje, że to są lumpeksy. Może nie wszystkie rzeczy są z drugiej ręki, ale większość. Na przykład Marcin sobie kupił chyba 2 czy 3 koszule. Co on tam? 3 koszule i wyglądają jak nówki. Spodenki też wyglądały jak nówki, za to ja jedną sukienkę wzięłam używaną. Komina moja droga zamknięta, nie mamy co zjeść tutaj. Tak się nas lumpeksy wciągnęły, słuchaj. Zamknęli nam. Dzisiaj jedzenia nie będzie, no co? Wracamy na stację, tam gdzie byliśmy wczoraj. A lumpeksów tutaj więcej niż aptek w Polsce. Tutaj kolejne 2. O, tutaj kolejny. Po tamtej stronie kolejne 2. W końcu znaleźliśmy jakieś miejsca do jedzenia. Tutaj widzimy kilka takich stanowisk. Pewnie jakieś lokalne jedzenie, tortilla, takie rzeczy. Zaraz zobaczymy. O, pani mają tą pyszną pastę z fasoli. Smarują placki. My lubimy tą pastę. I tam dalej też są podobne. Zaraz sprawdzimy. Znaleźliśmy swoją knajpeczkę. Zaraz wam pokażę, co ta tutaj pani ładna nam przygotuje. A pani nam przygotuje, raczej mi, bo ja wziąłem taką wieprzowinę, jak tutaj widzicie, z kością. Pani zaraz ją usmaży na patelni i będziemy zajadać. Marika poczeka, spróbuję sobie najpierw, czy to dobre, żeby nie wejść w złe zamówienie. Tak, ale tak jak pani to zareklamowała i że jest z awokadem, z tymi awokadem i z jakimś fasolą, fasolą, to brzmi to dobrze. Tak wygląda moja porcja za 75 lempiras, czyli 12 zł. Jest sporo fasoli, jajko, śmietana, awokado i kawał steka, do tego takie 2 tortille. Do mojego dania są jeszcze takie dodatki, cebula z papryczkami jalapeno, tutaj jest cebula na czerwono. No i poprosiłem panią o nóż, ale nie ma takiego normalnego, więc dała mi takiego, który używa. Mari zamówiła sobie podobne danie, tylko zamiast mięsa ma kawałek sera i też tańszy ma. Jesteśmy w centrum La Ceiba i widzimy, że tutaj się rozkładają sceny, jakieś też siedzenia pewnie dla gości, bo słyszeliśmy, że w sobotę za 3 dni będzie jakaś gruba imprezka tutaj. Można pomyśleć, żeby tutaj dojechać na sobotę. Zobaczymy jeszcze, jakie te nasze plany będą, bo tak przez te pożary, to mówię, stoimy trochę w kropce i nie wiemy, czy jechać na wyspy, płynąć na wyspy, czy co zrobić. Czy do Gwatemali? W Gwatemali też podobno nie lepiej teraz. Takie rzeczy my lubimy, idziemy do domu i zobaczcie, jak one tutaj pięknie gotują. Pani tutaj smaży tortille na świeżo, zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Pani pozdrawia Polaków.
I można sobie zamawiać tortille, jakie chcecie i z czym chcecie. Różnego rodzaju mięsa, pasty z fasoli, cebula, sałatki jakieś. Także mnóstwo tego jest. Nawet są ryże, jajka, śmietana, awokado. Także dla każdego coś dobrego. Mari została w domu. Ja postanowiłem, że idę jeszcze po jakieś jedzenie na kolację i jutro na śniadanie, bo nie będziemy mieli jutro czasu z rana. No jest gdzieś koło godziny 10. Tutaj akurat nic w mojej okolicy nie ma. Muszę iść aż do centrum, a do centrum mam jakieś 15 minut. Jakaś knajpeczka po drugiej stronie ulicy. Tam widzę, oglądają też mecz. Zamówiłem już 4 tortille. Zobaczcie, ile panie dają tej pasty. Ja uwielbiam tą pastę, ona jest dobra. To jest z czarnej fasoli zrobiona. Do tego będzie ser. Pani ma wprawę już do tego. Ja robię sobie, to będą moje. Ta jest moja. O. Pani trochę oderwie. I moja będzie jeszcze... A, to dla Mariki jest z jajkiem. A moja jest ta jeszcze, o zobaczcie. Pyszne mięso w sosie. Rozpada się to mięso. Tak wygląda Mariki biuro dzisiaj. Ale powiem ci, wracałem, serce trochę mocniej biło. Tak? Jak słyszałem, jak jeżdżą na tych motorach, tak wbija tą dwójkę czy nie? Jak wbijał dwójkę, to znaczy, że jedzie dalej, pamiętajcie. I przyniosłem nasze smakołyki, bierzemy się do jedzenia, moja droga. Nie ma z awokado. Ja pana na śniadanie zostawię, już zmęczona. Serio? 2 na śniadanie? Takie dobre. No nic. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Hondurasie. Jest godzina 8:20, a my mamy promo 9. Musimy jeszcze tam dojechać jakieś 10-15 minut i musimy jeszcze złapać taksi. Ale to gdzieś tam z miasta dopiero. Dobrze zauważyliście, wczoraj byłem na zakupach. Nowa koszula. Mari, podoba ci się? Bardzo, no. Ładna, prawda? Jeszcze jedną mam z tyłu. Wyszliśmy na główną drogę, próbujemy coś tutaj złapać, jakąś taksówkę. Jedna jakaś pojechała, ale tam dalej wyjechała i skręciła w prawo. Jak na razie pusto, nic nie jedzie. Mamy taksę, jedziemy. Otwieramy bagażnik, szybko jedziemy. Jesteśmy już w porcie i tutaj sporo policji można zobaczyć. O, pierwszy raz widzę kobietę tam z bronią w Hondurasie. Idziemy teraz, poszukamy miejsca, gdzie można bilety kupić. Jak widzę, po drodze można jeszcze coś zjeść. Jeszcze się nie zdecydowaliśmy, czy płyniemy na tą mniejszą wyspę, czy na tą większą. Idziemy, zaraz wszystkiego się dowiemy na miejscu. W tamtym miejscu tam są kasy, ale tam tylko zapłaciliśmy podatek 35 lempiras od osoby, czyli lekko ponad 5 zł. A teraz Marika próbuje zarezerwować bilety online, bo jest taniej. O wiele taniej. O wiele taniej. Przez to, że Mari jest taka sprytna, zaoszczędziliśmy 60 zł tylko na promie w jedną stronę. To jest duża różnica. Bo zapłaciliśmy około 190, a normalnie byłby 250 parę złotych. Także... Dostałam oficjalnego maila też. Jest tu napisane wszystkie takie ważne informacje, co ważne też po angielsku, że powinno się pojawić 45 minut przed odjazdem. Przed 15 minut trzeba zapłacić to. Sobie najpierw poszliśmy tam, bo myśleliśmy, że tam się kupuje też bilety, ale wcześniej już miałam tą stronę otwartą, to już chciałam dopytać, czy to na pewno jest takie, wiecie, bezpieczne, no bo to różnie może być. I co? I jest potwierdzone, że 35 trzeba zapłacić, więc pani nas nie oszukała. No i dostaliśmy też oficjalne bilety, gdzie ktoś podobno to nam wydrukuje, że mamy się zgłosić do okienka, dlatego też to trzeba wcześniej być i trzeba oddać gdzieś bagaż. Z tego, co jest tu w mailu napisane, to wiecie, zaplanujcie sobie trochę więcej czasu, nie tak na styk. A my teraz jeszcze zjemy, zaraz wam pokażę co, oczywiście, tortille z fasolą i jajkiem. Tutaj nie widać, trochę ta lodówka brudna, ale bierzemy, bo to dobre danie. Na środku tam pani gniecie ciasto na tortille, tutaj druga pani robi takie kółeczka, zaraz zobaczycie, placki z tego wyjdą i smaży tutaj na takich palnikach. One bez oleju, patrzcie, na sucho. Tak jak kiedyś u nas, pod płomyki się robiło. Pani już składa nasze zamówienie, 3 tortille będą. I patrzcie, brakło tortilli i już pani idzie tam po świeże tortille. I są już świeżutkie, jeszcze ciepłe. Takie są najlepsze. Pani posypała jeszcze na górę serem i nasze zamówienie już jest gotowe. 9,50 wyszło za takie tortille. Gracias. Zobaczcie, jak policja tutaj wygląda ładnie. Zamaskowani, my wchodzimy tutaj do środka. Musimy iść na jakąś odprawę. Sprawdzą nasze plecaki i takie tam. Okazało się, że tutaj płynie inna łódź z innej firmy. My musimy iść do tamtej, z drugiej strony portu. Ta łódź odpływa na tą mniejszą wyspę Utila, a ta na Roatan. My płyniemy na tą większą dzisiaj. W tym miejscu zostawiamy nasze duże walizki. Pan nam daje takie bileciki i one zostaną wiezione jak na duże wycieczkowce, tam takimi wózeczkami, zostaną załadowane na pokład. Tutaj można jeszcze sobie wziąć kawę, wodę za darmożkę
Ja oczywiście skorzystałem z kawy. Oj, trochę chłodniej, klimatyzowane pomieszczenie. Zaczęli boarding, powoli nas wpuszczają. Tam stoi nasza łódź za oknem. Pani skanuje nasze bilety i wchodzimy na łódź. Wszystko w porządeczku, gracias. Jaka bardzo miła pani. A tak wygląda nasza łódź z bliska. Marcin zapomniał czapki ze środka, zostawił na krześle i teraz dobrze, że się zdecydował, znaczy, że zobaczył, ale jak już zobaczył i się chciał wrócić, to już pan w okienku stał, pokazuje, że ma czapkę dla nas. Tak. Wchodzimy na pokład naszej łajby. Ostatnio sporo pływamy w naszej podróży. Idziemy na górę, najlepsze widoki. Tak wygląda nasz górny pokład. Tutaj można kupić jakieś napoje zimne. Są łazienki. A tutaj co? Aha, pierwsza klasa. To my tych biletów nie mamy do pierwszej klasy. Jest jeszcze dolny pokład. Idę zobaczyć, co tam na dolnym pokładzie, bo tak szybko weszliśmy, nawet nie widziałem. Aha, tutaj można wejść przez te drzwi. Tu jest klima. To nie wiem, czy ja się tu nie przeniosę. Zobaczymy, jak będzie wiało po drodze. I też jest sklepik, można coś sobie kupić. Są napoje, są przekąski, są jakieś chipsy, mikrofala, pewnie pani coś odgrzewa na ciepło. O ja, nie wiem, czy jeszcze raz nie wynurzę płaszczka, tak wysoko skakała. Pierwszy raz coś takiego widziałam, aż otworzyłam buzię ze zdziwienia. Chyba popłynęła dalej. Schodzimy już z pokładu na wyspę. Po 1,5 godziny dotarliśmy na wyspę Roatan, Karaiby. Zaczynamy. Trochę mniej smogu niż tam w centrum. Woda jest ładna, więc zapowiada się fantastycznie. Ale nadal ten smog tutaj widać. To nie jest tak, że go w ogóle nie ma. Płynęliśmy, no to jak patrzyło się w morze, to było widać, że są chmury takie nad wodą. Tak, ale mimo wszystko jest lepiej niż w centrum. No pewnie, że tak. I piękne widoki. Ja już swój plecak odebrałem, Marika poszła gdzieś do przodu, bo Mariki pojechał trochę w tamtą stronę. Jesteśmy teraz w porcie, a plan jest taki, że musimy dojechać na drugą stronę wyspy. Okazało się, że z tego portu nie ma żadnych autobusów, są tylko taksówki. Tam takie hieny taksówkowe stoją i wołają po $10 za osobę, ale my tyle nie chcemy dać, więc idziemy teraz na ulicę. Złapiemy jakąś taksi, może lokalną, albo jakiegoś stopa, dojedziemy do miejscowości, gdzie już autobusy jeżdżą. Szliśmy złapać jakąś taksówkę lokalną, udało się już trochę wcześniej, zobaczcie, pan podjechał i nie $10, tylko będzie $6 za dojazd, no jakieś 20 minut. Wszyscy zarabiają na turystach. Pan do nas mówi od razu, że musimy wziąć sobie 3 miejsca, bo mamy duże plecaki, więc na 2 się nie zmieścimy. A że my mamy już doświadczenie jazdy z plecakami w Nikaragui na kolanach, to... Jedziemy na kolanach. Jedziemy na... I tak drogo nie kosztuje, bo kosztuje... Pan chciał od nas $9, czyli 35, prawie 40 zł, prawda? A tutaj zapłacimy 5 zł za osobę, czyli 10 zł. Fajny klimat jest na tej wyspie, trochę jak Belize, trochę jak jakieś małe wysepki w Azji. Sklepiki, bary, restauracyjki, zobaczcie, wszystko tak lokalnie. Kierowca już mnie woła, że odjeżdżamy. Odjeżdżamy? Odjeżdżamy. Pan chciał nas tutaj przykosić ładnie, zobaczcie ile miejsca wolnego. Kierowca jeszcze raz powiedział, że musimy zapłacić za 3 siedzenia. Ja mówię, że nie, że tutaj mamy, jeszcze jedno miejsce jest. To się przesuniemy, mamy na kolanach 2 plecaki. Marika też. Nie damy się zrobić. Samochodem pokazywało, że dojedziemy w jakieś 20 minut, ale ten bus będzie jechał około 45 z miejsca, z którego wystartowaliśmy. Kierowca miał rację, że będzie pełno, że chce pieniądze za te 3. miejsce. Już się pani tutaj koło nas dosiadła.
40 minut minęło i dojechaliśmy już na miejsce na Karaiby. Zobaczcie jaki luz, tak jak wam mówiłem, sporo czarnoskórych tutaj. I tutaj mamy już jakąś małą plażę. My niedaleko mamy pokój, ale jeszcze nie możemy się zameldować, bo dopiero czekamy na potwierdzenie rezerwacji. Haha, już bym tutaj wskoczył. Malutka, ale lokalna plaża. Właścicielka mieszkania na B&B jeszcze nie potwierdziła naszej rezerwacji i pan tutaj na ulicy dał nam informację, że tutaj przy samej plaży można znaleźć hotel za jakieś podobne pieniądze, a nawet niższe. No i ponoć lepiej. Idziemy sprawdzić. A coś to będziemy mogli zrezygnować z tej rezerwacji, którą mamy zrobioną. W sumie to jest kilka tych hoteli po drodze, więc pójdziemy podpytać. W tym hotelu za mną chcieli 71 dolców, to trochę dużo, bo my szukamy tak 30-35 to jest maks. Mój był za 70, ten do którego Marika weszła za ile? 296 dolarów. Za noc. 100 to jest 100. 1167 zł. Za Na noc. dzień dzisiejszy. No. Takie ceny tutaj są na tych wyspach. Jest kilka tańszych, ale reszta to wygórowane ceny. Za snorkeling za 4 godziny pan powiedział ponad 100 dolarów, 120 dolarów. To jest 500 zł prawie. Sporo. Za 4 godziny sobie snorkowania. Tutaj chciał mi wziąć za 45 minut, gdzie jest wyznaczony teren, który można wejść sobie z plaży, wiecie, tak sami. 35 dolarów, 150 zł. Takie Teraz ceny więcej. tutaj. Albo chciał nas zrobić na początek od razu. Ten hotel nam kolega polecił. Chili's. Idziemy zapytać. Niestety pani nie ma miejsca w tym hotelu. 30 dolarów cena za pokój w tym miejscu, ale pani powiedziała, przyjdźcie w następnym miesiącu jak chcecie. Jest tak popularny, jest tak tani, że ludzie tutaj zostają na miesiąc czasu. Kręcimy się po wiosce wzdłuż plaży. No nie znaleźliśmy następnego hotelu, ale tutaj też fajna knajpeczka. Lokalne jedzenie. Stoliki na plaży rozłożone, można skakiwać od razu do wody po posiłku. Potwierdzenia rezerwacji jeszcze nie mamy, więc postanowiliśmy, że rozbijemy się na kocu na plaży i poczekamy na to potwierdzenie. Za mną jest kawiarnia i pan ma również pokoje. Zapytałam ile za pokój, to 130 dolarów. Teraz mówi, że może dać mi zniżkę na 100 dolarów, bo jest niski sezon. No to mimo wszystko to jest ponad 400 zł za dobę. My już znaleźliśmy swoje miejsce, tutaj są jakieś 2 leżaki, w ogóle tutaj leżaki leżą na tej plaży, nie wiemy czy one są jakieś płatne czy nie, nikt tutaj nie przychodzi, nie zbiera pieniędzy, więc zostajemy na razie tutaj, a ja idę się zchłodzić do wody. Chodzisz? Zaraz, tylko muszę się przebrać. Jak już wiecie, mamy problem z rezerwacją, to znaczy z potwierdzeniem rezerwacji przez Booking, w sumie przez panią, która tym zarządza. Było napisane na stronie, że mieszka w Szwecji, może przez zmianę czasu, może pracuje teraz, no nie wiadomo. No i siedzimy sobie już od jakichś 2 godzin na plaży, no i trochę już tak myślimy, co zrobić, bo po kolei przeszliśmy, jak wiecie, te ceny tutaj no średnio wyglądają. Teraz przyszłam tutaj do budynku za mną dowiedzieć się, bo znalazłam jeszcze na Airbnb tak samo pokój. Napisałam wiadomość, czy teraz można się zameldować, czy jest ktoś tutaj na miejscu, żebyśmy też nie czekali na przykład znowu, nie wiem, ileś tam na potwierdzenie. Pani napisała, że tak. No i mówię, przyszłam, sprawdziłam. No i jest lepsza cena o 15 dolarów. Także 30 dolarów za noc będziemy płacili, to jest 120 zł. Idę teraz Marcina odebrać z plaży i możemy się wprowadzać. Trochę na końcu deptaka jest ten pokój, ale to nic nie przeszkadza. Ważne, żeby zostawić torby. O, tutaj mamy od razu, jakby Marcin chciał, nurkowanie pod nosem. Także zejście do portu. Myślę, że dobra cena i miejsce też na końcu, to tak trochę spokojniej będzie. Ale numer korki na wyspie. Pan tutaj stanął i zablokował drogę. Oj, ani we wce nie przejadą teraz. O, już się denerwują. Nie doczekaliśmy się potwierdzenia rezerwacji w B&B, więc Marika załatwiła nowe lokum za 30 dolków. Idziemy teraz się zameldować. Powiedziałam, że zaoszczędzimy na tym 15 dolarów, ale zaoszczędzimy 21 ponad nawet dolarów. Czyli sobie poszłam zobaczyć, zapytać na miejscu. No i tam się udało ugrać tą cenę. To znaczy nawet nic nie trzeba było robić, po prostu zapytałam, jaka jest cena tutaj, czy mogę dostać lepszą cenę bez rezerwacji. No i tam pani wykonała telefon, bo to była pani sprzątaczka. No i tak wyszło. Ale ładny krajobraz za tobą, moja droga. Zaraz tutaj wracamy. Idziemy już powoli do naszego hotelu. Jak możecie zobaczyć, sporo knajpeczek po jednej i po drugiej stronie. Tutaj jakiś resorcik, jakieś domy do wynajęcia, do kupienia. Można się zastanowić. Tutaj jakiś sklep po tej stronie. Tutaj znowu jakiś markecik. Jest co robić. Jest co robić, więc myślę, że te 2 dni to była pomyłka zostać tutaj z takim pomysłem. Ja mówię,
Mówiłam, że dłużej. To ty tam, że chcesz na tą imprezę do Hondurasu. Chcesz się do Hondurasu wrócić na ląd. Impreza. Festiwal na lądzie. Impreza też dobra sprawa by była. Tak, teraz przez weekend. No i tak się zastanawiamy jeszcze, ale mnie w ogóle nie ciągnie na takie rzeczy, już jakoś chyba się wyszalałam. Impreza może też tutaj się przeniesie, festiwal to festiwal. Może tu będzie też, no. Po drodze też jak nie macie, to możecie sobie kupić krótkie gacie, jakieś staniki, majtki. Wszystko tutaj jest dostępne. Tutaj zabierają śmieci, jakiś recykling. No proszę bardzo. Ładnie. A, nie recykling, tylko oni lód rozwożą do sklepów. Wszystko jasne. A mają, że eko coś tam. No już myślałem, że Honduras eko. Jesteśmy już na naszej ulicy i to jest nasza chata. Marii mówi, że pokój u góry. Tam hamak widać. Jesteśmy już na miejscu, pani robi ostatnie poprawki. Tutaj jeszcze mamy taki hamak, będziemy mogli na nim leżeć. Zostawiliśmy nasze majdany i idziemy teraz coś zjeść i wracamy na plażę, relaksować się, bo po to tutaj przyjechaliśmy, prawda? Tak, jeszcze tak się ułożyło, że mam 3 dni z rzędu wolne. No i będzie, Marii, zobaczcie co wystaje z reklamówki. Rurki. A jak są rurki, to jest i maska, zaraz będziemy nurkować. Po drodze jeszcze padliśmy na jedzenie i oczywiście co będą? Będą tortille z fasolą, Marika z jajkiem i awokado, tak? A ja będę miał z kurczakiem. Tutaj wygląda pysznie kurczak, taki szarpany. Soczyście wygląda, więc ja biorę. Pani szykuje, zobaczcie, tortille na świeżo. Zabraliśmy nasze jedzenie na plażę, wróciliśmy na te same leżaki, które też są wolne. Maryka już prawie zjadła swojego pół kebaba. Dobry? Warty? Wrócimy tam? Mamy pod nosem, to jest dosłownie 2 minuty od naszego hotelu. Ja jak zobaczyłam, jak pani robi Marcinowi z kurczakiem, to zmieniłam zdanie. I z jajka z awokadem zmieniłam też na kurczaka, szarpanego kurczaka. Mari porzuciła zdrowe jedzenie na rzecz antybiotyków w kurczaku. Zdrowego chodu tutaj. Mari była z maską ponurkować, jak było? Ale się wystraszyła teraz coś. Przeszła przepłynęła przez te rośliny wszystkie i tam jest taka jakby rafa. Wymarła trochę, było trochę rybek, ale nie za dużo. No i jak dopłynęłam tam, nagle czuję, że coś mnie tak jakby, coś mam na ręce i mówię, o nie, co to jest, nie? A ja wiecie, jak coś mnie dotknę, to od razu panikuję. No i chciałam podpłynąć do tych ludzi, którzy tam są daleko, to było dosyć głęboko i mówię, złapię się ich, bo pomyślałam, przecież ich podtopię. No i się uspokoiłam trochę, mówię, nie, dopłynę. I tam w pewnym momencie jest taki silny prąd, który macham, a stoi już w miejscu. Więc trzeba było, wiecie, podpłynąć tak sobie w płach, tak się nazywa. I udało mi się tak płynąć przy tej samej rafie i tam już jest okej. A jak rafa? Są rybki? Były takie ładne kwiaty jakby, ale trochę rybek, ale nie to co pipi w Tajlandii, nie. A tak wygląda Marika, która nie zmyła makijażu przed wejściem do wody. Ale co, bo ja tak właśnie czułam, ale mówię, nie, nic nie ma. Coś jest? Nie. Tutaj trochę, ale... Aż tak? Marcin wskoczył od razu po mnie do wody, bo mamy tylko jeden zestaw, bo moja maska pękła. No i mamy teraz tylko jedną. No i jak tam, jak było? Opowiadaj. Byłem w połowie gdzieś rafy, widziałem taką rybę jedną, ale pomyślałem, że zawracam i idę po drona, bo lepiej na tym wyjdę. Jak Maryka mówiła, że ta rafa taka średnia. Więc ja idę szybko jeszcze po drona, mamy jakieś 1,5 godziny do zachodu słońca. Ja to jeszcze po lata ponagrywam. Ja lecę. I jak tam? Piękne widoki ma droga. Statek jeszcze tam wypływa. Duży wycieczkowiec, nie wiem czy widzicie, ale jest pod słońce i za wiele nie widać z drona. Ale tutaj po tamtej stronie wyspy, jak pływaliśmy, no to stał jeden taki wielki, to pewnie jest ten. Ale pewnie jakoś się zmieniają, bo tutaj nie ma takiego dużego portu, że mogą wpływać, powiedzmy, nie wiem, 5-6 jak w Miami, ale tak o pojedynczo jak najbardziej. Widzicie ten wycieczkowiec na środku, Wonder of the Sea, tak się nazywa. 360 metrów ponad ma długości, a wchodzi na niego prawie 6000 pasażerów. No i właśnie dzisiaj wypłynął z Roatan. Jak wpływaliśmy my na tą wyspę dzisiaj, no to widzieliśmy, że stał przycumowany do brzegu. Jak widzicie, nad naszą wioską zrobiło się już ciemno. Idziemy jeszcze do sklepu poszukać maski drugiej do nurkowania, bo mamy tylko jedną. A Marika dzisiaj się podtopiła i już raz będzie się sama bała chodzić do wody, więc musimy znaleźć drugą maskę. Nie podtopiłam, tylko się wystraszyłam. Okej, no to co innego. Nie podtopiłam się właśnie, nie opiłam, zachowałam się. Serce mi prawie wyskoczyło z klaty, ale przeżyłam. No uspokoiłam się, próbowałam się panować, bo mówię, no nie, no nikogo tu nie ma, no to
Jak wpadnę jeszcze w większą panikę, no to koniec. I oddechy, wiecie, jak nie wiem. I przeszło. Dzisiaj świętujemy przyjazd na Karaiby i Marika postanowiła, że bierze sobie czerwone wino, a że nie mamy otwieracza w domu, no to pan nam od razu otworzy w sklepie. Widać, że nie jedno wino już otwierał. Pięknie mu idzie. 25. Zrelaksowaliśmy się chwilę w pokoju, teraz czas wyjść na kolację. Szukamy jakiegoś dobrego miejsca do zjedzenia i widzimy, że tutaj pani robi jakieś lokalne potrawy. Jest kurczak, jest wieprzowina, są placki, no i oczywiście jest cebula. Pyszną cebulę robią. Tutaj pani na świeżo wieprzowinkę grilluje. Mari, widzę, przygląda się tym szaszłykom. Wyglądają dobrze. Dobrze wyglądają. Ja zapytam o cenę, bo tu pani obok powiedziała wyższą cenę niż tam, co wcześniej Tam tej jedliśmy. restauracji, a tu wyglądało lokalnie. Tak, i to nie wyglądało wcale tak dobrze jak tej restauracji, czy tak to powiem. W tej miejscowości sporo lokalnych restauracyjek i też sporo lokalnych barów. Tak jak ten, zrobiony na palmie kokosowej. Drineczki pan serwuje. Ale jakie ładne szklanki, Mari. Mamy plan z Mariką. Bierzemy 2 baliadas, takie podstawowe, i resztę dołożymy później. Pani zrobiła już dla nas placki, położyła pastę z fasoli, jajecznicę i awokado. Tutaj mamy nasze tortille, do tego zamówiliśmy szaszłyka tutaj u pani z solo. Stąd wybraliśmy sobie jednego, pani nam go podgrzała i my te mięso z kurczaka zaraz dorzucimy do naszych tortilli. Taki miks był. Taki był plan od początku. Pyszne. 26 zł wyjdzie nas, zobaczcie, za takie wielkie placki. Tutaj już jest, tym się jest, można się najeść. Dlatego kurczak, a Mari ma tego samego kepca. Tego w Hondurasie się nie spodziewałem, że akceptują bitcoina.